Thank you very much. And today we are all here to speak about autism spectrum disorder. Jesteśmy tutaj oczywiście dzisiaj, aby rozmawiać o zaburzeniach ze spektrum autystycznego. And it has a word spectrum in its definition, not for the chance. Definicja spektrum, słowo spektrum nie jest tutaj przypadkowe. The variation as it currently defined in the medical catalogs is so huge within this diagnosis. Różnorodność różnic cech w spektrum jest bardzo olbrzymia. So there are children or people who are diagnosed with ASD may have exceptional intellectual capacities or normal intellectual capacities or reduced intellectual capacities. Zatem osoby w spektrum, osoby dorosłe, dzieci mogą mieć różnego rodzaju zdolności intelektualne. Mogą być wyjątkowe, normalne lub ograniczone. They may have a particular sensitivity to certain sounds, objects, experience, or sensory experience. Mogą być uczulone na pewne bodźce sensoryczne. Or not have it. Lub ich nie mieć. They also may or may not have problems with motoric and coordination. Mogą lub też mogą nie mieć problemów z motoryką i koordynacją. And of course, they can also have more easy ways to that you can involve them in communication, or it can be more difficult. Czyli można również łatwo, tudzież trudno zaangażować takie osoby w interakcję. And all these variables can mix in absolutely unpredictable ways. Wszystkie te rzeczy mogą oczywiście miksować się ze sobą w nieprzewidywalne sposoby. So the same way you can see the light spectrum represent a lot of different colors and a lot of different shades of these colors, the same amount of variations you can find within the spectrum. Czyli tak samo, jeśli spojrzymy na spektrum światła, posiada ono wiele kolorów, zakres wielu kolorów, jak również odcieni, i tak samo dla ludzi ze spektrum jest to wielka różnorodność różnic pomiędzy nimi. That may, and actually it really does, make it quite difficult for the medical sector and educational sector to come up with unified supporting therapies, which they could offer for people who are diagnosed with ASD, and also for parents to support their children, and for the teachers to actually support the educational process correctly. Zatem dla sektorów medycznych, także edukacyjnych, jest problemem w związku z ilością tych różnic stworzenie jednolitego materiału, jednolitego kurikulum, które mogłoby być podjęte, użyte przez rodziców lub przez nauczycieli. But not to get frustrated with all this, because you probably already experienced these problems yourself. Let's look at the things which are actually common for all the people within the autism spectrum. Zatem zamiast frustrować się rzeczami, które Państwo już zapewne wiedzą, tymi różnicami, skupimy się na rzeczach, które są podobne dla osób ze spektrum. And according to research, there are difficulties with understanding other people's mind, and means what other people think, what they dream, what they wish of, and as a result also what do they expect from others is a common trait for people within the spectrum. Zatem zaburzenia zdolności zrozumienia innych perspektywy, innych umysłów, ich marzeń, ich myśli i oczywiście ich oczekiwań jest rzeczą, która jest wspólna dla osób ze spektrum. And that also includes difficulties with recognizing emotions and feelings of other people. I w tym zawierają się także trudności w rozpoznawaniu emocji i uczuć innych ludzi. And this ability to actually do understand other people's mind is unified by the term theory of mind. I zdolność tego rozumienia jest zunifikowana pod pojęciem teorii umysłu. And the difficulties with a theory of mind seems to be universal for all the people within the autism spectrum. I zatem problemy z teorią umysłu wydają się być wspólne dla wszystkich osób ze spektrum.
So let's look at some examples of which illustrate the theory of mind, and one of the most popular of them is the test of Sally and Anna. Zatem teraz przejrzymy kilka przykładów. Jednym z najważniejszych przykładów jest test Sally i Anny. This test is usually offered to the children from 2 to 6 years old, and they, if they belong to the neurotypical group, they definitely answer it correctly. Zatem ten test jest przeprowadzony dla dzieci mniej więcej w wieku od 2 do 6 lat i dzieci neurotypowe oczywiście odpowiedzą na to pytanie poprawnie. So as you can see, we have Sally and Anna, 2 girls or 2 ladies, and they have a basket and a box. Sally puts the ball in the box and leaves the room. Zatem widzimy Sally, Annę. Sally ma koszyk, Anna ma pudełko, jak widzą Państwo na slajdzie. Sally wkłada czerwoną piłkę do koszyka i wychodzi z pokoju. Yeah, so meanwhile she is absent, Anna takes the ball and replaces it into the box. And the question which we're asking in this situation, when Sally will return, where is she going to look for the ball? Zatem w międzyczasie, kiedy Sally nie ma w pokoju, Anna przekłada piłkę z koszyka do pudełka i teraz pytanie powstaje, kiedy Sally wróci do pokoju, gdzie będzie szukać tej piłki? And being able to understand other people's mind, you have to ignore the information which you already possess because you've been observing the whole situation, and you need to take other person's perspective to answer this question correctly. The people within autism syndrome will have a problem with that. Zatem, aby zrozumieć umysł innych, musimy zignorować informacje, które my posiadamy. I w tej sytuacji jesteście Państwo wystawieni na całą sytuację, widzicie wszystko, musicie to zignorować i postawić się w perspektywie osoby, którą jest Sally w tej chwili, i osoby ze spektrum będą miały kłopot z odpowiedzeniem na to pytanie. To talk about the next example of the theory of mind, I would really need Tomasz, who seems to be helping to everybody, every lecturer in this conference, but I see he is not here, and maybe for the reason, because Tomasz thinks that I ate his donut. Zatem do tego przykładu, szczerze mówiąc, przypadkiem, potrzebowaliśmy Tomasza, ale pan Tomasz uciekł, więc w tej chwili będziemy kontynuować bez niego. Drugi przykład zaczynamy od zdania: Tomasz myśli, że zjadłam jego pączka. So I know what Tomasz thinks. Ja wiem, co myśli Tomasz. Although I may perfectly know I didn't eat his donut. Chociaż sama wiem, że ja tego pączka nie zjadłam. I may know or not what happened to the donut. Mogę wiedzieć lub mogę nie wiedzieć, co tak naprawdę stało się z tym pączkiem. However, I do know how Tomasz thinks about it. Ale mimo wszystko wiem, jak o tym myśli Tomasz. Moreover, as a neurotypical person, I will also register how Tomasz feels about it. He may be angry because I took unauthorized action and ate his donut without his permission. Zatem jako osoba neurotypowa, dodatkowo, wiedząc co myśli, będę też w stanie zauważyć, jak się czuje, co czuje. W tym przypadku na przykład Tomasz może być zły, ponieważ zniknął jego pączek, nie może zaspokoić swojego głodu. He may be sad because he really wanted this donut and now this donut is lost for him. Może być smutny, bo stracił pączka. And finally, he can be also happy because I saved him from some extra calories. I może być szczęśliwy, bo zaoszczędzono mu kilka kalorii. So people within the autism spectrum do have problems to recognize not only other people's perspective, but also other people
emotions and feelings, and also research is suggesting that this difficulty do not depend on their intellectual capacities. Zatem poza zrozumieniem poza problemami ze zrozumieniem innych ludzi, umysłów, osoby ze spektrum posiadają też problemy ze zrozumieniem emocji i uczuć innych osób i niestety badania potwierdzają, że nie jest to coś, co można przywrócić. By the way, Bartosz, if I speak for too long, interrupt me. Yes, okay, I'll try. Okay, so establishing that, we naturally lead to behaviors. So let me restart. So taking into account the theory of mind and reduced ability to recognize other people's emotions and feelings, and actually also own feelings, an important thing also to recognize other people's expectations can lead to what we label as antisocial behavior or inadequate social behavior. Zatem problemy z teorią umysłu i problemy z rozpoznawaniem emocji i innych uczuć innych osób, a tym samym też ich oczekiwań, prowadzą do czegoś, co jesteśmy zwykle nazywać zachowaniami społecznie nieadekwatnymi. And indeed, it can be very difficult when you deal with people within the autistic spectrum, because it can be difficult to manage where self-expression or the lack of it. I rzeczywiście dla osób neurotypowych it's hard to manage. Yeah. So dla osób neurotypowych jest też trudno poradzić sobie z samoekspresją osób ze spektrum lub jej brakiem. Okay, and now let's look at the situation from the reverse point of view. Imagine that from the perspective of theory of mind, people within the autism spectrum cannot understand the expectation of other people, cannot understand what other people think easily, cannot predict their behaviors. Also, they cannot connect it easily to their emotional states. Please. Okay, zatem teraz odwróćmy sytuację. Najpierw wyobraźmy sobie, że mamy sytuację, w której osoby ze spektrum z problemami z teorią umysłu, z problemami z rozpoznawaniem nie mogą oczywiście rozpoznać emocji innych, ich intencji, ich oczekiwań itd. And that actually means that person who is within their autism spectrum is surrounded by completely non-adequate people every day of his life or her life. Zatem z perspektywy osób ze spektrum, to one są otoczone cały czas przez osoby, których zachowanie jest nieadekwatne. It can be very frustrating and scary. Może być to oczywiście bardzo frustrujące i przerażające. And depending on the character of the child who is growing with this condition, or depending also on the circumstances in which child is growing. I w zależności od osobowości dziecka i okolicznościach, w których się znajduje. And actually probably also other factors which were not really established yet. I całą listę innych czynników. They can develop different coping mechanisms. Rozwijają różne metody radzenia sobie z tą sytuacją. They sometimes may choose to ignore the fact that other people are around and just go their own way, and then they can be appearing like bothersome or even aggressive. Czasami dzieci ze spektrum idą swoją drogą, ignorują tą sytuację i mogą się wtedy wydać innym jako uciążliwe, wręcz agresywne. They may withdraw and close up and become very difficult to bring them back from this closure and interact with them. Mogą też zamknąć się w sobie i będzie wtedy bardzo trudno je wyciągnąć z tego miejsca i zacząć z nimi jakąkolwiek interakcję. And also because they are longing for some predictability in life, they start to develop this repetitive ritual so that something in life is actually predictable for them. I jest też sytuacja, w której potrzebują tej powtarzalności, ponieważ powtarzalność wytworzy dla nich komfort. So
what to do then with this situation? Zatem co zrobić? We used to look at our ability to recognize other people's way of being and recognize other people's feelings and emotions as an intuitive. Zatem dla nas rozpoznawanie rozpoznawanie emocji innych ludzi, ich uczuć, ich zachowań jest czymś, co uważamy za intuicyjne. It happens for us what we would say automatic. Czyli dla nas, jakbyśmy to ujęli, automatyczne. In reality, it's a very complex neurological mechanisms and physiological mechanisms which are running within our bodies, which create this perception for us. W rzeczywistości odpowiada za to skomplikowany system mózgu neurologiczny, który powoduje w nas odpowiednie reakcje na sytuację. And if for people within the autism spectrum this complex neurological mechanism is broken or not fully functioning, the only way we can improve our way of seeing the world and bring other people for them into more predictable situation is to learn it cognitively. Zatem dla osób ze spektrum, jako że dla nich ten system, automatyczny system jest zepsuty, jedynym sposobem, w którym możemy poprawić ich jakość życia i ich zdolności, jest tak zwana kognicja, czyli poznanie, wyuczenie się tego. So while most of us as a neurotypical people just run on our intuitive understanding of each other and within the communication context and so on, some curious mind actually studied very thoroughly these topics. Idziemy przez życie jako neurotypowe osoby i rozpoznawajemy to jako zachowanie intuicyjne. W tym samym czasie mądre głowy studiują te odpowiedzi, te reakcje i starają się zrozumieć, co za tym siedzi. And up today we can definitely identify 7 universal emotions which are same across all the human population independently of the culture and also within the apes. Zatem dotychczas wyodrębniono 7 uniwersalnych emocji definitywnie, które są uniwersalne dla całej populacji ludzkości, a także dla człowiekokształtnych. And these 7 universal emotions have first of all universal triggers. Zatem wszystkie te 7 uniwersalnych emocji mają tak zwane uniwersalne bodźce. These reasons which actually fire these emotions within us. Czyli powody, dla których emocje powstają w nas. They have how you say again universal, but clearly identifiable facial expression. So certain muscles are moving on our faces when we experience a particular emotion. Mają również jasno identyfikowalne wyrazy twarzy, czyli zestawy mięśni, które poruszają się w specjalny sposób dla każdej emocji. Also, there is different vocal cues which accompany these emotional expressions. Też każda z emocji ma swoje własne sygnały wokalne. Body language Mowę and ciała physiological responses, i reakcje fizjologiczne. which include heart rate, blood pressure, hormonal levels, and many other particular things. Rytm serca, ciśnienie krwi, poziomy hormonów i tak dalej. So, according to research, it is possible, and it has very good results when they try to teach children and also adults within the autism spectrum to recognize emotion cognitively, so by knowing what they are looking for. Udowodniono, że można się tego nauczyć i osoby ze spektrum są sukcesy w nauczaniu osób ze spektrum, więc można się tego wyuczyć kognitywnie, poznawczo. However, because this process is not automatic in the brain, it will be much slower, or at least some slower. Oczywiście przez to, że nie jest to automatyczny proces, pojawi się on jako proces wolniejszy niż u przeciętnych neurotypowych osób. And at least within the experimental setup, they appear much less confident about their choices compared to neurotypical people. However,
the correctness of their evaluations become comparable to the level of neurotypical people. I co ciekawe, w porównaniu do neurotypowych osób, osoby ze spektrum wydają się być mniej pewne swoich wyborów w testach, jednak testy pokazują, że nie są wcale oni gorsi, jeśli chodzi o dokładność rozpoznania emocji. So to illustrate what means slower, for example, if I am or any of you who is within the neurotypical range walks the corridor and see their colleague or somebody you know approaching. Zatem skupimy się teraz na przykładzie, jak działa to w sensie prędkości. Jeśli osoba neurotypowa idzie korytarzem i widzi kogoś znajomego, and if this person smiles to you, you instantly will smile back, because for neurotypical people, emotions are also contagious. Jeśli zobaczycie, że ta osoba się uśmiecha do was, od razu się uśmiechniecie z powrotem, ponieważ dla neurotypowych osób również emocje są zaraźliwe. The person with a knowledge about emotions, but within the autism spectrum, would need to look at this person approaching and evaluate it. That I see. Osoba ze spektrum, u której która ma problemy z takim rozpoznaniem, musiałaby to przepracować kognitywnie, czyli patrząc na tą osobę. So if somebody is demonstrating the smile, that means that the corners of the lips are pulled towards the temples, cheeks are slightly raised, there is wrinkles appear around the eyes, and this is recognized as a smile. Smile is a sign of the friendliness. Oh, to appear polite, I have to return the same sign. And this is almost exactly the delay which is may happen when the person within the syndrome is communicating or trying to communicate. Zatem kognitywnie osoba ze spektrum będzie patrzeć na tę sytuację w ten sposób. Spojrzy na osobę, zobaczy rozszerzone kąciki ust i idące w górę, lekko podniesione policzki i małe zmarszczki w kącikach oczu. To dla niej stworzy sytuację, w której pomyśli, ach, to jest uśmiech. Uśmiech oznacza życzliwość, więc żeby być adekwatnym w tej sytuacji, muszę zwrócić ten uśmiech. And it happens almost as it takes as much time as for boarders to speak about it. Czyli często zajmuje to tak długo, jak wypowiedzenie tych słów przez pół. So this is a 7 universal emotions which are defined by up to this day, and it is surprise, fear, anger, disgust, sadness, contempt and happiness or joy. Zatem to jest 7 uniwersalnych emocji, jak Państwo widzą, zaskoczenie, strach, gniew, wstręt, smutek, pogarda, radość. To są w tej chwili zdefiniowane, znane przez naukę 7 uniwersalnych emocji. And what is important to understand about it, that there is no such a thing as a positive or negative emotions. We have all of this mechanism within us, wired within us, to ensure our survival. Zatem bardzo ważną rzeczą, żeby zrozumieć, jest to, że nie ma złych lub dobrych, negatywnych czy pozytywnych emocji. Wszystkie te emocje wytworzyły się w nas w ramach walki o przetrwanie. However, because our lifestyle and the way we are communicating with each other, the way we are living our life was changing and is changing way faster than our biology ever can. Jednak w dzisiejszej sytuacji sposób, w jaki się komunikujemy, nasz styl życia, wszystko zmienia się bardzo szybko i nasza biologia za tym nie nadąża, nie zmienia się tak szybko. And these automatic responses, which are handled by our emotions, and it's possible to say emotional brain, at time becomes counterproductive. Zatem w tej sytuacji wiele z naszych automatycznych odpowiedzi, procesów, które zorganizowane są wokół tych emocji, zaczyna działać przeciwko nam. And that is happening, of course, also for neurotypical people. I oczywiście to też działa dla osób neurotypowych. To jest uniwersalne, tak jak uniwersalnych jest 7 emocji.
So it is important not only for people who actually have this intuitive mechanism not functioning well to learn about emotions cognitively, but also for neurotypical people to learn about emotions cognitively, to be able to tune this automatic mechanism to handle the environment and communication more adequately. Zatem w tej chwili dochodzimy do wniosku, że nie jest tylko ważne dla osób ze spektrum nauka kognitywna, rozpoznawanie emocji, ale też dla wszystkich nas, dla osób neurotypowych, abyśmy mogli zrozumieć i w sposób świadomy dostosować nasze reakcje do sytuacji. But we are not here to talk about neurotypical people as first. Ale nie jesteśmy tutaj, żeby dyskutować o neurotypowych osobach. So let's take a look what is actually available for children within the autism spectrum. Zatem zobaczmy, co jest w tej chwili, jakie są współczesne metody nauki dla osób ze spektrum. And one is a very famous and very well researched tools is this cartoon which is called Transporters. It's developed for children from 4 to 8 years old. Jedną z bardziej znanych narzędzi jest animacja Transporters, która jest stworzona dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat. And after children for a certain amount of time, like 20 or 30, I don't remember now, minutes per day, were watching these cartoons within a week. I w ramach badań dzieci oglądały tą kreskówkę, animację przez 20-30 minut dziennie. It significantly improved their understanding of emotions and also their emotional vocabulary. I w wyniku tego poprawiła się znacząco ich zdolność rozpoznawania emocji, ale również słownictwo dotyczące emocji. And the scientists explain also the success of this cartoon because their human faces are attached to the vehicles. I naukowcy wyjaśnili to tym, że twarze, które wyrażają te emocje, są na pojazdach. And most of them are actually trains which are going through the railways, and this is giving a sense of predictability of their movements, and generally speaking, it considered as a calming cartoon for the children within their spectrum. I większość z nich jest pociągami, które oczywiście poruszają się po szynach, i to stwarza sytuację, w której mamy powtarzalność, czyli komfort i uspokojenie. Unfortunately, to my knowledge, at least, this cartoon was not translated to many languages. It remains within English. I think it's also available in Dutch, probably, but I didn't find it in Polish. Niestety, według Tatiany, jej wiedzy, w tej chwili animacja ta nie została przetłumaczona na więcej języków. Jest w języku angielskim, w holenderskim bodajże. And actually, this is a common problem from a lot of tooling which is developed for children and people within the spectrum. I jest to właśnie powtarzalny problem dla wszystkich narzędzi, które są rozwijane dla dzieci ze spektrum. That often they do not leave the lab, so they are developed for research, they're used for research, they get the result of the research. And that's where it stays. Często są tworzone te narzędzia w ramach badań. Badania są przeprowadzone na tych narzędziach, używając tych narzędzi i potem, kiedy badania są zamknięte, narzędzia są porzucane. But also if you want to use it or search for it or make sure that it's available for your children, it's important to know and understand the principles. Ale kiedy szukacie Państwo takich narzędzi i staracie się je znaleźć dla Waszych dzieci i używać, musicie też zrozumieć, co za tymi narzędziami stoi, jak one działają. And besides the visual learning like cartoons, there is also many other ways available which were also presented in this conference. There can be apps, can be books, can be puzzles.
Jest oczywiście wielka różnorodność narzędzi, mogą być aplikacje, książki, gry, puzzle. And if we are coming back to what I started this presentation from, to the variety of the spectrum. I wracając do pierwszego slajdu, w którym mówiliśmy o różnorodności w ramach spektrum, it's important to understand that nobody knows your child better than you, and nobody will choose the better tooling for your child than you can. musicie Państwo oczywiście zrozumieć, rozumiemy to wszyscy, że nikt nie wie lepiej od Państwa, co Wasze dziecko potrzebuje i jakie narzędzia dla dziecka dać, aby było najbardziej efektywne nauczanie. Yeah. So basically, all this research which has been done with various tooling confirm the message that it is possible to use cognition to avoid this non-fully functioning mechanism and make life of the people within the spectrum easier, more predictable and more bearable. Zatem konkluzją jest, iż tak, można się tego nauczyć, dzieci i osoby ze spektrum ASD mogą się tego nauczyć i aby uniknąć tego nie w pełni funkcjonalnego mechanizmu, można go obejść i oczywiście w takiej sytuacji mamy nadzieję, że to poprawi znacząco ich jakość życia. But then it's even more important to remember that first you always put the mask on yourself. And if you ever traveled in the airplane, you definitely have heard this sentence: first put the mask on yourself before helping the others. Zatem jeśli podróżowali Państwo kiedykolwiek samolotem, na pewno przypomnicie sobie to słynne zdanie: załóż własną maskę, zanim pomożesz innym. And there is two main reasons for that. And the first reason is that when you realize first time that your child will have an additional challenges in life, it's a very intense emotional experience. Są dwa powody ku temu. Pierwszy powód jest tym, że oczywiście w momencie, kiedy dowiadujecie się Państwo, że Państwa dziecko stoi przed dodatkowymi trudnościami, jest to niesamowicie emocjonalne przeżycie dla Was. And it's not a standard situation for our automatic responses. I nie jest to standardowy scenariusz dla naszych automatycznych reakcji. In our emotional database, we don't have a scripts how to handle it easily. Właśnie nie posiadamy tych scenariuszy, które mogłyby odegrać rolę w naszej emocjonalnej bazie danych. So that is why you first of all have to ask yourself, how do I feel about it? Zatem musicie najpierw zapytać się sami siebie, jak ja się z tym czuję. Why do I feel what I feel? Dlaczego czuję to, co czuję? How to overcome these feelings and bring myself to the balance according to the how to find a new harmony in the given circumstances. Jak mogę przejść przez te uczucia i znaleźć nową harmonię w ramach tej nowej sytuacji? And the second reason is, before I go to the second reason, and to be able to do that, you also need to bring your understanding of emotion and feelings to the cognitive levels. I żeby do tego dojść, do tej harmonii, musicie Państwo znaleźć też, how you say again, the cognitive part? You have to bring it to the cognitive levels. Musicie Państwo podnieść poziom swojego rozumienia uczuć do poziomu kognitywnego, czyli tego poznawczego, nie automatycznego. And finally, the second reason why you should learn about emotions from this perspective is to be able to choose what really suits your child with its particularity within the spectrum. I oczywiście drugim powodem jest to, że z tą wiedzą macie Państwo świadomość, jak wybrać narzędzia, które pomogą Państwa dziecku. But also how to evaluate the quality of it. Because unfortunately we still live in very consumistic world
where the quality of the products are not always up to the standards. So you should be having enough of knowledge to be able to validate, is this a quality product which gonna help my child or not? I oczywiście ta wiedza pomoże Państwu również zweryfikować jakość narzędzi, ponieważ żyjemy w bardzo konsumpcyjnym świecie i wiele tych narzędzi jest także tworzone po to, żeby je tylko sprzedać. Zatem wiedza ta pomoże Państwu zweryfikować, czy to narzędzie naprawdę uczy tego, co powinno uczyć w poprawny sposób. So some suggestion on how to go through this path is, and this is in a sequence of the most simplistic one towards the more sophisticated one. Zatem tutaj jest powiedzmy rekomendacja, krótka rekomendacja w stopniowaniu skomplikowania wiedzy. There is a application which is available on Android or iPhones, which is called EQ Ali, which has a completely free learning module about the emotions and gives you the general overview how emotions look like, what are the triggers, what are the purpose, and so on, so on. Zatem aplikacja eQually daje Państwu darmowy, szybki dostęp do wiedzy na temat 7 uniwersalnych emocji, jak sobie z nimi radzić, jakie są ich cechy i tak dalej. You also can practice your emotion recognition with it, but this is optional. Jest też opcja oczywiście w tej aplikacji ćwiczenie własnego rozpoznawania emocji. Then I cannot avoid to recommend my own book because I wrote it for this purpose, to help people to understand themselves better, to bring their understanding of emotions to the different level, and also to communicate better. Zatem Tatiana oczywiście w dziwnej sytuacji rekomenduje własną książkę, ale nie może tego nie zrobić, ponieważ napisała ją dokładnie w tym celu, aby pomóc Państwu zrozumieć te tematy. Książka ta, tematy, które poruszyliśmy dzisiaj w książce są opisane dogłębniej. Jest cała analiza 7 emocji, ich całej listy cech, tego jak je rozpoznawać, ale również dużo przykładów z życia, co to oznacza, jak sobie z tym radzić i tak dalej. I do tego jeszcze bardzo dużo wiedzy na temat komunikacji międzyludzkiej z wykorzystaniem emocji lub pod ich wpływem. And I wish it would be different, but I'm afraid that as parents of children within the syndrome, or the teachers of children within the syndrome, you may have a lot of emotionally charged conversations. Not with them, but with whatever surrounds them. I oczywiście życzyłabym sobie, żeby tak nie było, ale wiadomo jest, że jako rodzice i nauczyciele osób ze spektrum jesteście wystawieni na wiele rozmów i sytuacji komunikacji, które są nacechowane emocjonalnie. Ta książka właśnie może też w tym pomóc. And this book has some good guidelines how to handle it better. I said it before you said it. Oh, okay. Przetłumaczyłem zanim Tatiana powiedziała. It's just because he read my book. Yes. So I recommend it. Polecam szczerze. Actually, you also translated partially. Yes, też przetłumaczyłem część, ale nie z tego powodu polecam. Polecam z powodu wiedzy, która się przyda wszystkim, nie tylko rodzicom i nauczycielom, ale każdej osobie, każdej. I definitely recommend the Paul Ekman book about, well, in English it sounds like emotions defined. I'm not sure if it's translated exactly the same, but Paul Ekman was actually the person who found the universality of emotions, who traveled to Papua New Guinea to communicate with absolutely isolated tribes to find out that they express themselves exactly the way everybody in the world do it, and it's actually proved it. And this is a very good book to get a more thorough and scientific overview around the topic. Czyli idąc dalej, dochodzimy do kolejnej książki, którą Tatiana bardzo poleca, Paula Ekmana, Guru od emocji, osoby, która udowodniła, że istnieje 7 uniwersalnych emocji, podróżował do różnych krajów, Papui Nowej Gwinei, do różnych ludów, które są odizolowane i udowodnił, że jest 7 uniwersalnych emocji. Książka ta jest w bardziej dogłębny, naukowy sposób definiuje rzeczy, czyli to jest kolejny krok jakby do zrozumienia głębszy. And finally, if Paul Ekman is a guru from psychology, there Antonio Damasio is a guru from
neurology. He's looking at emotion more than from the perspective of a brain, psychophysiology, and all this. So it can be also very important to understand this in depth. I ostatnia polecona książka to jest Innego guru, tym razem Paul Ekman jest psychologiem, Antonio Damasio jest neurologiem bodajże, który który patrzy na emocje z perspektywy działania mózgu i naszej całej neurologii. And generally speaking, I can talk about this topic for hours and hours and completely forget that there is a Bartosz who's supposed to translate me also. Okay. Sama z siebie mogę rozmawiać, mogę to potwierdzić. Tatiana może mówić na ten temat przez godzinami, zapominając, że ja stoję obok. But today we will stop here, and if you have any questions, I would be really happy to answer them. Ale dzisiaj skończymy na tym slajdzie. Jeśli mają Państwo pytania, to jesteśmy Thank w stanie you very odpowiedzieć. much for your attention, and I'm very happy to be able to present you this content. Dziękuję bardzo i że mogłam Państwu przedstawić ten treści. And thank you for invitation. Dziękujemy bardzo.